Najlepsze teksty Tadeusza Różewicza to Kartoteka, Białe małżeństwo, Ocalony. oczywiście Tarcza z pajęczyny. Tarcza z pajęczyny? Ja w ogóle nie wiem, o co w niej chodzi. Czy to tekst nie jest pisany dla filologów nudziarzy, a nie dla zwykłego czytelnika? Ależ nie, czytając Tarczę z pajęczyny można podglądać warsztat Tadeusza Różewicza, a to wcale nie jest nudne. To trochę jak praca detektywa. Pamiętasz tych serialowych detektywów, którzy nad biurkami mieli mapy ze sznurkami, które miały rozszyfrować tożsamość mordercy psychopaty? Tarcza to taka mapa. Są w niej zawarte obsesje Tadeusza Różewicza, które możemy potem znaleźć w różnych utworach, a tu mamy wszystkie w pigułce. Czyli jednak zabawa dla filologa, ewentualnie dla psychoanalityka, który chce położyć Różewicza na kozetce. No dobrze, no ale co to za obsesje? Zacznijmy od samego początku, czyli od motta, a nawet dwóch. Pierwsze pochodzi z wypowiedzi kompozytora Artura Honeckera w języku niemieckim, a w tłumaczeniu brzmiałoby mniej więcej tak. Muszę więc ogłosić, jestem kompozytorem. Proszę sobie wyobrazić śmiech publiczności, której jakiś pan chciałby oznajmić, jestem poetą. Czyli Różewicz sugeruje, że poezja nie jest poważana i że bycie poetą to nie powód do dumy, ale raczej coś wstydliwego. Dokładnie tak. A teraz drugie motto. To cytat z wypowiedzi francuskiego pisarza Flauberta, który porównuje kolor nieba w szampanii do koloru źle wymytego nocnika. Czyli miał obsesję na punkcie nocników. Nie, ale miał obsesję na punkcie konfrontowania piękna i brzydoty, tego co godne podziwu i pogardy. W innym miejscu pisał o szekspirowskim Kalibanie, ale mógł mieć na myśli po prostu człowieka, że jest z nogami w raju, a z głową w gnoju. A taką szczególnie paradoksalną, pełną sprzeczności postacią jest sam poeta. Czyli obsesja na własnym punkcie. Rozumiem. Ale cały czas analizujemy motta, a jesteśmy już w połowie czasu antenowego, więc może przekonaj mnie, że Tarcza z pajęczyny to nie jest żart albo kpina z czytelników. No bo przecież w wielu miejscach nie ma tam nawet znaków interpunkcyjnych, a całość jest praktycznie strumieniem mot i cytatów. Myśli, wspomnienia, skojarzenia wywołane lekturą plączą się ze sobą jak pajęczyna. Gdyby Różewicz tego nie chciał, inaczej zatytułowałby utwór. Na przykład Tarcza z uporządkowanych fiszek albo Tarcza z osi czasu. Ale musisz przyznać, że to nie brzmi zbyt dobrze. No ale dlaczego w ogóle Tarcza? Miał obsesję na punkcie tarcz albo starej broni? Nic o tym nie słyszałem. Nie miał obsesji na punkcie tarcz, ale zauważ, że to sformułowanie Tarcza z pajęczyny też jest kontrastowe. Taka tarcza nie mogłaby przed niczym realnie ochronić, a już najmniej przed bombą atomową. Pajęczyny są zaskakująco wytrzymałe. No ale masz rację, bomby atomowej nie przetrwają. Ale czemu miałyby? Różewicz śledził intensywny w latach 50. i 60. wyścig zbrojeń i uważał tarcze antyrakietowe, które wtedy budowano, za absolutnie nieskuteczne. Bał się apokaliptycznej katastrofy. I te jego obsesyjne lęki wychodzą w różnych utworach, w różnych miejscach. Nie wiedział tylko, czy to będzie nuklearna zagłada, epidemia, a może zupełnie coś innego. Nie doczekał katastrof ostatnich lat, takich jak telewizyjne programy Starsza pani musi fiknąć, czy Gwiazdy skaczą do wody, albo Wyspa miłości.